Dzień dobry, cześć, witam wszystkich, tym razem z Krety. I tym razem będzie to ostatnia relacja z tej śródziemnomorskiej wyspy z 2024 roku. Ostatnia, gdyż na tak zwany deser zostawiłem sobie coś większego. To coś większego chodziło za mną parę lat. Na przełęcz Petra z Seli próbowałem wjechać w 2019 roku, a nawet wcześniej w 2016, chociaż ta dawniejsza próba oznaczała raczej przedostatnią wieś przed przełęczą. Cóż to jest za miejsce? Jest to obniżenie pomiędzy masywem Apopigadi a górami białymi, czyli Lewka Ori w zachodniej Krecie. Zresztą opisy słowne geografii nie do końca zawsze są sensowne. Spójrzcie więc na mapę. Czyli bardziej prosto mówiąc, z lewej góry, z prawej góry, a z góry i z dołu morze. No i prowadzi tam dobra i niezbyt ruchliwa droga. Tylko trzeba oczywiście tam podjechać. 30 parę kilometrów z północnego wybrzeża nie brzmi wcale źle. 865 metrów różnicy poziomów. No, każe się trochę zastanowić nad przedsięwzięciem. 30 stopni Celsjusza w cieniu, no to już bardziej studzi zapał. Chociaż to w tym momencie taki trochę oksymoron się robi. Droga z kurortów na północnym wybrzeżu prezentuje się całkiem zacnie. Ten odcinek znam już, chyba tak mogę powiedzieć, bardzo dobrze. Krajobraz jest zmienny, otwiera się trochę widoczków, jest trochę pod górę, trochę w dół, więc te początkowe kilometry można nawet określić mianem relaksacyjnych. Trasa pierwsze 100 metrów wysokości osiąga po 12 kilometrach, licząc od Gerani nad morzem. Słonko, subiektywnie rzecz biorąc, świeci pięknie. Ogólnie jest nieźle. Przejeżdżam przez Sirili, niewielką, spokojną wioskę, gdzie życie toczy się swoim niespiesznym rytmem. Za Sirili zaczyna się bardziej rolnicza część trasy. Wokół rozciągają się gaje oliwne, a między nimi pojawiają się winnice. To tutaj powstają lokalne wina, często robione w niewielkich rodzinnych winiarniach, gdzie techniki produkcji są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kiedy jadę w stronę Zonaki, mijam małe pola z cytrusami. Latem pełne są dojrzewających pomarańczy i cytryn, a wiosną powietrze podobno pachnie ich kwiatami. Podobno, bo nigdy nie byłem tutaj wiosną. To jedno z miejsc, gdzie można zobaczyć, jak wyglądał tradycyjny proces tłoczenia oliwy. Z kamiennymi żarnami, drewnianymi prasami i beczkami na złocisty płyn, oliwa z tej okolicy słynie z łagodnego, lekko orzechowego smaku. To ponoć zasługa specyficznego klimatu i wapiennych gleb Krety. Jadąc dalej w kierunku Nteres można dostrzec nieliczne tawerny, ale nie takie, jakie można spotkać nad morzem przy głównych drogach. Te są niepozorne, często nie mają żadnych szyldów, a ich reklama to po prostu zapach grillowanej jagnięciny i dym unoszący się z nad pieca opalanego drewnem. Droga powoli nabiera charakteru. Z każdą chwilą jestem bliżej podjazdu, ale jeszcze przez dobrą chwilę delikatny chłód zieleni będzie mi towarzyszyć, zanim wjedzie się w bardziej surowe górskie rejony. No właśnie, podjazdu. Przed Nteres na liczniku jest 17 przejechanych kilometrów i tylko 170 metrów nad poziomem morza. Mija 1,5 godziny pedałowania i zaczynam pomału się zastanawiać, ile może zająć mi ta właściwa część podjazdu, która zacznie się za wsią Nea Rumata. Za Nteres droga też traci swój patchworkowy charakter i zmienia się w nowiutki, gładki asfalt. Jest wciąż pusto, ruch jest zerowy i właściwie w pozytywnym sensie zaczynam się czuć odrobinę zagubiony pośrodku tej wyspy. Jeszcze przed Nea Rumata robię odpoczynek przy takim źródle. Nie wiem, czy nie o cudownych właściwościach. Nie widzę żadnych informacji na żadnej ze znanych mi map. Napis na tabliczce podobno głosi coś o krzyżu ludzi i upadku demonów. Tyle udało mi się odszyfrować nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi na podstawie fotografii, gdyż moja znajomość greki ogranicza się do podstawowych zwrotów grzecznościowych. Droga zaczyna się wyraźnie wznosić. Źródełko, czy też raczej studzienka, znajduje się na wysokości 320 metrów nad poziomem morza. 22 km i ponad 2 godziny drogi za mną. Tylko, że nie jest to jeszcze nawet połowa wysokości do zrobienia, a przegrzewające się GoPro zaczyna pomału dawać znaki, że to, co godzinę temu wydawało się być pięknym słonkiem, wkrótce
zmienić się może w cholerną lampę. W Ne'a Rumata kończy się droga lokalna, a zaczyna taka, nazwałbym ją, główna droga, ale ze znikomym ruchem, więc nadal pod tym kątem jest to istny raj dla rowerzystów. Ale a propos kąta, odtąd zaczyna się wspinaczka. Nie jest mocno stromo. Przez najbliższe 3 km to będzie 170 metrów w górę, ale za to podjazd jest, jakby to powiedzieć, niezmiennie stały. Jedynym kluczem do sukcesu okazuje się być równe, ale to bardzo, bardzo spokojne tempo. Kilometry mijają, a wraz z nimi zmienia się otoczenie. Wiejskie domy zostają za plecami. Pojawiają się pierwsze odcinki z widokami na głębokie doliny. Wjazd do Prases to lekki zjazd, ale w głowie zaczyna się pojawiać uporczywa myśl o tym, że dalej będzie już tylko trudniej. Czy jest ciężko? To dość trudno opisać. W każdym bądź razie to jest 29 km trasy, okolice 500 metrów nad poziomem morza. I co jeszcze mogę dodać? Za pierwszym razem, jak się zapuściłem w te strony, nie dałem rady dojechać do Prases. Za drugim razem wjechałem pół kilometra za wieś, na wysokość około 550 metrów nad poziomem morza. Teraz, na tych odpoczynkowych odcinkach, które prowadzą lekko w dół, zaczynam się zastanawiać, ileż te mini podjazdy w drodze powrotnej będą mnie kosztować. Tak więc staram się zachować rezerwę sił i przed Semproną zwalniam jeszcze bardziej, ale tak naprawdę to nie ja oszczędzam energię, tylko nachylenie coraz bardziej zżera mój zapał. Za wsią uzmysławiam sobie, że jeszcze trochę i pomału będą kończyć się drzewa. To znaczy wiedziałem o tym planując trasę, ale czym innym jest wiedzieć, a czym innym odczuć to, co się planowało. 620, 630, 640. Gapię się w poziomicę na mapie i dociera do mnie, że od Petraseli dzieli mnie jeszcze 200 metrów podjazdu. Licznik pokazuje 3 godziny 20 minut w drodze. W obecnym stanie oraz biorąc poprawkę na brak cienia, kalkuluję, że niby z jednej strony to tylko 3-4 km i przy nawet jakichś 7 km na godzinę to tylko pół godziny drogi. Z drugiej strony też samo czasu może mi zająć dyszenie w cieniu, jeżeli w ogóle takowy znajdę. Coś dzisiaj poszło nie tak. Szukam cienia pośród chyba platanów i myślę, że zaraz będę musiał zawracać. 4 dni później podjeżdżam do Ne'a Rumata tą bardziej główną drogą przez Skines. Wychodzi 3 km dalej, ale w ten sposób zamieniłem łagodne hopy dolinne na prawie 20 km niemal płaskiej drogi zakończonej podjazdem i zjazdem do wsi Ne'a Rumata. Wymierny wynik jest zauważalny, albowiem zajęło mi to 20 minut krócej niż za pierwszym razem. Ten niewymierny efekt jest jeszcze lepszy. Po stosunkowo krótkim podjeździe czuję się zdecydowanie bardziej świeżo, więc albo to jest lepszy wariant, albo po prostu rozjeździłem się w ciągu tych kilku dni. Żeby nie powiedzieć ironicznie, rozgrzałem się. Ponad Semproną rzeczywiście bardzo szybko kończą się lasy, więc jeżeli tylko serpentyna zakręca w tę dobrą stronę, to staram się przytulić do pobocza i schować możliwie jak najdłużej w cieniu. Największym mankamentem tego typu drogi, tego typu odcinka jest chyba to, że każdy zakręt wydaje się być tym ostatnim, tylko właściwie po to, żeby po chwili pokazać, że wcale tak nie jest. Ale za to każdy zakręt odsłania też nowe widoki. Na prawo od drogi są to surowe, skaliste zbocza masywu Apopigadi, a na lewo w oddali rysują się znacznie wyższe szczyty Lewka Ori
czyli Gór Białych. Dzisiaj w okolicach 3,5 godziny jestem na wysokości 735 metrów nad poziomem morza. Czyli dzisiaj właściwie została setka do podjechania. Nieco ponad 100 metrów w górę i 2 km odległości i zajmuje mi to prawie 20 minut. Petra z Seli leży na wysokości 865 metrów nad poziomem morza. Dawniej było strategicznym przejściem z północy na południe. I dzisiaj droga dalej na południe wiedzie do miasteczka Paleochora, a podążając na wschód dotrzeć można do płaskowyżu Omalos, czyli przedsionka słynnego wąwozu Samaria. W kierunku południowym morze jest zdecydowanie bliżej niż w kierunku północnym. I teraz jak montuję ten materiał, to widzę na mapie, że gdybym podjechał przysłowiowe parę metrów na wschód, to pewnie wyłoniłoby się zza jednego z grzbietów. Ale po prawie 4 godzinach jazdy w słońcu, jednocześnie niemal rozpływając się w zadowoleniu, raz w upale, że wreszcie się udało, naprawdę już nie miałem ochoty ruszać się ani kawałka dalej. Tym bardziej, że droga w tę stronę wspina się łagodnie, o ile można mówić o łagodności w takich warunkach, do wysokości aż 1100 metrów nad poziomem morza. Za to na północ widok jest niemal niczym nieograniczony. Widać nawet charakterystyczny rejon Hani. Patrząc na wschód, można już się pokusić o identyfikację wierzchołków. Zgaduję, bo moja wiedza o tym paśmie jest mocno ograniczona, że na ostatnim planie widać masyw Psylafi i Gingilos Volakias, czyli dość zrównane szczyty o wysokościach 1984, 1974 i 2117 metrów nad poziomem morza. Po zachodniej stronie widok jest niemal zaryglowany masywem Apopigali ze swoim najwyższym szczytem Agios Zinonans wznoszącym się na 1331 metrów nad poziom morza. No i niepostrzeżenie zrobiła się godzina 18:30. W sumie nic dziwnego. Podjazd zajął mi z odpoczynkami 3 godziny 40 minut. Sama jazda pewnie z pół godziny mniej. Wracam niemal tą samą drogą, więc w sumie wyjdzie około 75 km całej trasy. Najwyższa pora na zjazd. Można powiedzieć, że jest to wisienka na torcie, ale można też powiedzieć, że równouprawniona atrakcja w stosunku do widoków z góry i do satysfakcji z wjechania. Najbliższe 7 km do Prases to dłonie na hamulcach i ani jednego obrotu korbą. To chyba jednak coś więcej niż wisienka na torcie.
Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak dokładnie wyglądał profil podjazdów i oczywiście zjazdów obydwu prób, a także czasy, odległości itd., to w opisie do filmu możecie znaleźć linki do tras, które wrzuciłem na Komoot. Jeżeli podobała Wam się wspólna wycieczka, nawet pomimo tego, że na przykład nie jesteście fanami jazdy w upale pod górę, to zostawcie proszę łapkę w górę pod filmem. Jeżeli nie wiecie, czy zasubskrybować kanał, czy nie, a jeszcze tego na przykład nie robicie, to nie wahajcie się dłużej. Subskrypcje wciąż są nielimitowane i uderzajcie w przycisk. To ostatnia relacja z Krety z 2024 roku. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału w całości. Zapraszam na następne filmy i żegnam się. Do następnego razu.